28 kwietnia 2024 roku zakończyła się emisja koreańskiej dramy pod tytułem Queen of Tears, która w Polsce zdobyła popularność pod tytułem Królowa Łez. Kilka miesięcy przed oficjalną premierą tego serialu, przeglądając różne strony internetowe w poszukiwaniu nowości filmowych, natknęłam się na informację, która szczególnie przykuła moją uwagę. Okazało się, że w obsadzie serialu Queen of Tears znalazła się moja ulubiona aktorka Kim Ji-won. Znając jej talent i sposób, w jaki potrafi oddać emocje swoich postaci, od razu wiedziałam, że Królowa Łez to serial, który zasługuje na moją uwagę i czas. Dlatego też po zakończeniu emisji ostatniego odcinka postanowiłam podzielić się z Wami moją recenzją tej dramy. Jak zawsze gorąco zachęcam Was do dzielenia się własnymi przemyśleniami, do zostawienia lajków oraz do subskrybowania kanału, by być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami ze świata koreańskich dram. Queen of Tears to koreańska komedia romantyczna z 2024 roku, która zadebiutowała 9 marca na południowo-koreańskiej platformie TV Inc., a w Polsce dostępna jest na Netflixie. Serial przedstawia kryzys małżeński i relacje rodzinne na tle rywalizacji o władzę w wielkiej firmie handlowej. W głównych rolach występują Kim Ji-won, znana z takich produkcji jak My Liberation Notes i Love Struck in the City, Kim Soo-hyun, który jest jednym z najlepiej zarabiających aktorów w Korei i znany z My Love from the Star, oraz It's Okay to Not Be Okay oraz Park Sang-hyun, który może być polskim widzom znany głównie z dramy Glory. Serial Queen of Tears osiągnął bardzo wysoki wynik, jeśli chodzi o ogólnokrajową oglądalność za swój ostatni odcinek, stając się tym samym najwyżej ocenianym serialem w historii TVN, przewyższając inną dramę z 2019 roku Crash Landing on You. Został także sklasyfikowany jako trzeci najwyżej oceniany serial w historii koreańskiej telewizji kablowej pod względem oglądalności oraz jako drugi pod względem liczby widzów. Baek Hyun-woo w tej roli Kim Soo-hyun to skromny, ale bystry prawnik pochodzący z małej wioski Yongduri. Z kolei Hong Hae-in w tej roli Kim Ji-won pełni funkcję wysokiej rangi dyrektorki wykonawczej i żyje na poziomie porównywalnym z członkami rodziny królewskiej. Jest to możliwe, ponieważ jest dziedziczką ogromnego majątku konglomeratu handlowego, który przynosi jej status i wpływy w świecie biznesu. Jej rodzina, jedna z najbogatszych w Korei Południowej, jest właścicielem Queen's Group, którą Hae-in nadzoruje. Jest niesamowicie pracowita, choć nieco arogancka. Hyun-woo i Hae-in poznają się, gdy oboje odbywają staż w firmie dziadka Hae-in. Ich pierwsze spotkania mają miejsce przy kserokopiarce, a mimo skrajnie różnych środowisk, z których się wywodzą, zakochują się w sobie i biorą ślub. Jednak zaledwie 3 lata później próby Hyun-woo, by zadowolić swoją żonę, spotykają się z jej pogardą, co sprawia, że czuje się on rozczarowany zarówno nią, jak i jej rodzicami, którzy wydają się niemożliwi do zadowolenia. Zaczyna zastanawiać się nad sensem dalszego trwania w związku. Hae-in, która zawsze zaciekle broniła ich miłości, nie może pojąć, dlaczego Hyun-woo wydaje się od niej oddalać. To ostatnia rzecz, jakiej by się spodziewała. Następnie dochodzi do szokującego kryzysu, który jeszcze bardziej wystawia ich związek na próbę. Może jednak ten kryzys ponownie rozpali ich romans. Szczerze przyznam, że początkowo miałam trudności z zainteresowaniem się tą dramą. Za każdym razem, gdy włączałam kolejny odcinek, coś nieuchronnie mnie rozpraszało, co sprawiało, że trudno było mi zanurzyć się w fabułę. Ta sytuacja trwała aż do 4. odcinka, który w końcu przyciągnął moją uwagę. Od tego momentu oglądałam kolejne odcinki z rosnącym zainteresowaniem, tak jak to ma miejsce, gdy seria naprawdę mnie wciągnie. Niezwykle interesująca czołówka dramy
przedstawia główną parę bohaterów od momentu ich narodzin poprzez lata nastoletnie, aż po dorosłość i wspólne życie małżeńskie. W przeciwieństwie do typowego schematu większości romantycznych dram, gdzie bohaterowie spotykają się, zakochują i żyją długo i szczęśliwie, ta produkcja rozpoczyna się od ukazania pary, która jest już długo po ślubie. Widzowie mają okazję śledzić ich tragiczne perypetie balansujące na granicy rozwodu. Kim Ji-won i Kim Soo-hyun to aktorzy, którzy zdobyli uznanie zarówno w Korei Południowej, jak i na arenie międzynarodowej. Ich talent aktorski jest niepodważalny, a każda rola, którą podejmują, jest wykonana z niezwykłą precyzją i głębią emocjonalną. Co więcej, obydwoje posiadają nie tylko umiejętności aktorskie, ale również przyciągają uwagę swoim wyjątkowym wyglądem. Kim Ji-won zachwyca naturalnym pięknem i elegancją, które dodają jej postaciom autentyczności i głębi. Z kolei Kim Soo-hyun przyciąga swoją charyzmatyczną obecnością i przystojnymi rysami, które idealnie komponują się z jego skomplikowanymi i emocjonalnie zaangażowanymi rolami. Oglądanie ich na ekranie to nie tylko estetyczne doświadczenie, ale także głębokie, emocjonalne przeżycie, które pozostaje w pamięci widzów na długo po zakończeniu projekcji. Park Sang-hyun, wcielając się w rolę głównego antagonisty, dostarczył widzom niezapomnianego wrażenia aktorskiego. Jego interpretacja postaci była tak przekonująca i pełna niuansów, że widzowie mogli poczuć prawdziwą antypatię do jego ekranowego alter ego. Aktor wykazał się nie tylko głębokim zrozumieniem motywacji swojej postaci, ale także umiejętnością przekazywania subtelnych emocji i skomplikowanych stanów wewnętrznych, co sprawiło, że jego postać stała się nie tylko czarnym charakterem, ale prawdziwie trójwymiarowym, złożonym bohaterem. Jego rola była tak sugestywna, że na pożegnalnej imprezie Park Sang-hyun poczuł potrzebę zwrócenia się do zgromadzonych. Podkreślił, że ważne jest, aby pamiętać, że negatywne emocje powinny być kierowane wobec fikcyjnej postaci, a nie jego jako aktora. To przypomnienie było ważne, ponieważ świadczy o profesjonalizmie i empatii Park Sang-hyuna, który rozumie i szanuje wpływ, jaki dramatyczne przedstawienia mogą mieć na emocje widzów. Jego zaangażowanie w roli i troska o odbiór publiczności pokazują, jak wielowymiarowym i świadomym artystą jest aktor. Chociaż cała obsada prezentuje się wyjątkowo, a poziom aktorstwa jest bardzo wysoki, to moje serce szczególnie skradła Kim Jun-nan, która wciela się w postać cioci Hein. Gdziekolwiek się pojawi, natychmiast przykuwa uwagę widzów swoją charyzmą i autentycznością. Jej zdolność do oddawania subtelnych emocji i złożoności charakteru cioci Hein sprawia, że każda jej scena jest pełna napięcia i emocji. Aktorka z niezwykłą umiejętnością balansuje między siłą a wrażliwością swojej postaci, co czyni ją nie tylko kluczową dla dynamiki i rozwoju fabuły, ale także niezwykle sympatyczną i relatywnie ludzką. Jej występy są prawdziwą ucztą dla miłośników dobrego aktorstwa, a głębia, którą wnosi do swojej roli, sprawia, że trudno jest oderwać od niej wzrok. Fabuła przedstawiona w Królowej Łez charakteryzuje się częstymi zwrotami akcji, które zaskakują widza swoją nieprzewidywalnością. Równolegle rozwijane wątki poboczne utrzymane są na równie wysokim poziomie, co główna linia narracyjna, co dodatkowo wzbudza zainteresowanie i zaangażowanie widzów. Każdy z nich jest starannie przemyślany i przyczynia się do budowania głębi całej historii, co sprawia, że całość jest spójna i wciągająca. Opinie internautów na temat tej dramy są mocno podzielone, co dodatkowo podgrzewa dyskusje na forach internetowych i w mediach społecznościowych. Wielu widzów uważa, że produkcja ta została nadmiernie wychwalana w mediach, co w ich odczuciu nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistej jakości serialu. Krytycy tej opinii argumentują, że oczekiwania były sztucznie zawyżone przez intensywną kampanię marketingową, co skutkowało rozczarowaniem po premierze. Z kolei inni użytkownicy wskazują na przepaść między wysokobudżetową produkcją a scenariuszem, który ich zdaniem pozostawia wiele do życzenia pod względem głębi i oryginalności. Niektórzy recenzenci online zauważają, że mimo imponującej oprawy wizualnej
i starannie dobranych lokacji serial nie spełnia oczekiwań w zakresie rozwoju postaci czy tempa narracji, co może prowadzić do wrażenia, że jest on przeciągany i powierzchowny. Dyskusje te pokazują, jak różnorodne mogą być oczekiwania i percepcje widzów, co jednocześnie świadczy o złożoności odbioru produkcji telewizyjnych i filmowych. Początkowo napotkałam trudności w zainteresowaniu się tym serialem, jednak z biegiem czasu zaczął on spełniać moje oczekiwania. Pierwsze odcinki wymagały ode mnie pewnego wysiłku, aby w pełni zaangażować się w oglądanie, ale gdy fabuła zaczęła nabierać tempa, moje zainteresowanie rosło z każdą minutą. Zaintrygowana rozwijającymi się wydarzeniami, z zaciekawieniem obserwowałam, jak kształtują się losy bohaterów, coraz bardziej ciekawa ich dalszych losów i ostatecznego rozwiązania przedstawionych konfliktów. Zdecydowałam przyznać temu serialowi ocenę 8/10. Mimo że historia okazała się wciągająca i dobrze skonstruowana, nie przewiduję, abym w przyszłości zdecydowała się na ponowne oglądanie tej produkcji. Chociaż doceniam jej wartość i umiejętności twórców, to jednak czuję, że jednokrotne przeżycie tej opowieści w pełni zaspokoiło moją ciekawość.